porozmawiamy. Wiecie, że jest firma, która sztuczną inteligencją zajmuje się we Wrocławiu. Firma ByteLake, z którą teraz połączymy się na ekranie Made in Wrocław. Witamy nowych widzów, którzy dołączyli do tej strefy targowej. Co roku spotykaliśmy się przy hali stulecia w Centrum Kongresowym. Tam stoisko przy stoisku, a dzisiaj łączenie za łączeniem. ByteLake przed nami i tam powinien być współtwórca, współzałożyciel tej firmy, pan Marcin Rojek. To pan, panie Marcinie? Tak, dzień dobry, witam Państwa. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają online na kilku kanałach, tak? Na Wrocław, Invest in Wrocław. Tak jest. Krótkie szkolenie teraz będzie z tego typu łączeń, bo chyba ustawił pan kamerę na okno, co powoduje za pana plecami bardzo jasną białą łunę. Czy jest szansa kawałek chociaż odsunąć kamerę od tego okna? Tak. Minimalnie. Nie ma problemu. Wiesz, może panu Marcinowi na tym zależało, że chciał w blasku słońca się pokazać. Tak, ja tutaj nadaję z nieba. Tak, teraz a gdzie pan jest? Pan jest chyba w domu, to kuchnia, tak wygląda na kuchnię. Home office, tak. Home office w pełnym wydaniu. We Wrocławiu? Gdzieś w okolicy? Tak, we Wrocławiu, Maślice. Dzisiaj nadajemy na żywo z Maślic. To moja dzielnica, pozdrawiam serdecznie. Panie Marcinie, wy się zajmujecie sztuczną inteligencją. Tak. Kilka słów może opowiem, a tutaj sobie pozwolę coś podzielić na ekranie. Powinny pojawić się slajdy. Pan je widzi, my nie. Tak, ja je widzę i za chwilę cały świat je ujrzy. Już widać, tak? Tak, Widać. kręci się, kręci. Widzimy. Tak, no właśnie. My zajmujemy się, tak jak Państwo powiedzieli, sztuczną inteligencją. Jesteśmy we Wrocławiu, tutaj też firma powstała. I co? I założyliśmy firmę razem z przyjacielem, z Mariuszem w 2016 roku. To były początki. Połączyliśmy też siły z naszymi znajomymi, którzy kończyli doktoraty w tym obszarze. Nasz CTO aktualnie zrobił już habilitację w tym obszarze. Co? I dzisiaj kilka słów bym powiedział o naszym jednym z najnowszych produktów, który nazywa się Cognitive Services, czyli sztuczna inteligencja dla przemysłu 4.0. I fajnie akurat ta konferencja zbiega się z naszym nadchodzącym press release'em z pierwszymi klientami w tym obszarze. Wczoraj cały dzień poświęcony był na przemysł 4.0, ten drugi dzień Made in Wrocław, o tym rozmawialiśmy. Dokładnie. Więc jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, my używamy takiego sformułowania rozszerzona inteligencja, bo ona faktycznie działa gdzieś tam na sztucznych maszynach, tak? Ale generalnie koncepcja jest taka, że rozszerza nasze możliwości i wspiera nas tam, gdzie albo praca jest nudna, albo niebezpieczna. I zacznę od kilku słów takiego wsparcia back-office'owego, czyli gdzieś tam w działach wspierających, związanych też niejako z przemysłem 4.0, gdzie przetwarza się ogromne ilości dokumentów. I tutaj jednym z naszych produktów jest silnik o nazwie Brainello, który wykorzystuje właśnie tą wspomnianą sztuczną inteligencję czy głębokie uczenie do wyciągania danych z dokumentów. Proszę sobie wyobrazić, że teraz zamiast przepisywać setki skanów manualnie do systemów ERP czy workflow, można sobie takiego robota, że tak powiem, zapuścić, uruchomić i on tam sobie odczyta te dokumenty i na przykład różnego rodzaju specyfikacje wrzuci nam do systemu. Natomiast wracając już tak stricte do przemysłu 4.0, to tutaj są to przede wszystkim w naszym wydaniu inteligentne kamery, które, tak jak widać tutaj po prawej stronie ekranu, potrafią analizować różnego rodzaju zachowania na liniach produkcyjnych i wykrywać zdarzenia. Tak jak tutaj na zdjęciu widać, znajdują jakieś pęknięcia w taśmach, mierzą odległość od punktów krytycznych, co jest bardzo istotne do zachowania ciągłości produkcji i również do zapewnienia bezpieczeństwa na produkcji, gdzie takie zdarzenie jak drobne pęknięcie może się gdzieś tam poszerzyć, powiększyć i gdy dotrze do obszarów, które są zaznaczone zazwyczaj na linii jako niebezpieczne, no to wówczas produkcja musi się zatrzymać, mamy konkretne straty i no już nie wspominając o bezpieczeństwie, tak, które to z tym jest powiązane. Panie Marcinie, ale obecność tej kamery na taśmie wyklucza już obecność pracownika działu kontroli, który na każdym etapie sprawdza, czy właśnie nie ma pęknięcia, czy czegoś, co może później spowodować wadliwość całego produktu, na przykład samochodu, skrzyni biegów.
No i też właśnie. I jeśli chodzi o obecność takiej kamery, to ona jakby w 100% nie wyklucza obecności człowieka, natomiast wzbogaca go o dodatkowe narzędzia. I tutaj jeśli chodzi o tego konkretnego klienta, będziemy o tym szerzej mówić przy okazji press release'u, to alternatywa dla człowieka była taka, że stoi sobie gdzieś tam w kokpicie, patrzy na dziesiątki kamer z różnych części linii produkcyjnych, no i 24/7 analizuje obraz w dzień i w nocy, czy tam coś się gdzieś nie wydarzyło. Dzięki takim kamerom praca staje się o wiele bardziej spokojna, ponieważ kamera po wykryciu zdarzenia zgłasza sygnał, jakiś alarm zapala w systemie i wtedy jakby nakierowuje obserwatora, tak, czy osobę monitorującą jakość w fabryce na konkretne zdarzenie, czy na konkretny obraz z kamery. A gdzie I tutaj pracują oczywiście też wasze tak? inteligentne rozwiązania? I to są przede wszystkim fabryki. To jest nasz nowy produkt i tutaj jeśli chodzi o press release ze wzmianką klienta będziemy mieli prawdopodobnie w listopadzie albo na początku grudnia, więc na chwilę obecną nie mogę nazwy klienta podać, natomiast są to przede wszystkim fabryki i firmy posiadające jakieś tam różnego rodzaju linie produkcyjne. Pan Marcin Rojek, czas goni. Kilkudziesięciu wystawców, którzy chcą zaprezentować się na Made in Wrocław, powoduje, że musimy pilnować też czasu, być strażnikami tych wystąpień. Jasne. Trzymamy kciuki Jasne. za rozwiązania. Mówił pan o założeniu firmy z kolegami z Politechniki Wrocławskiej? Nie, my jesteśmy z Częstochowy, natomiast tutaj też jakby jesteśmy związani ze środowiskiem akademickim. Generalnie większość naszych prac opiera się o badania naukowe i często tak się zdarza, że tak jak w przypadku tego drugiego produktu, który teraz pokazuję, tutaj symulacje związane z dynamiką płynów i gazów skracamy z godzin, tygodni do sekund bądź minut. I to są symulacje związane z mieszaniem chemikaliów, badaniem charakterystyki aerodynamicznej samochodów i generalnie mieszanie płynów i gazów. Więc to są produkty, które opierają się na najnowszych badaniach naukowych i pracach bardzo utalentowanych doktorów, profesorów. Panie Także tak, Marcinie, jesteśmy związani. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Marcin Chłopaki z Rojek. Częstochowy we Wrocławiu, to jest fajna sprawa. Na Wiesz, fajne- wrocławskich Maślicach, Tak. moja dzielnica. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrowienia. Do zobaczenia na dzielni. Pozdrowienia. Teraz coś, co was wszystkich ucieszy.